Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak montowałem baterie podtynkowe. Bateria podtynkowa od tej, która montowana jest na umywalce, różni się tym, że wystaje bezpośrednio ze ściany i jeżeli chodzi o mnie, no to nie gromadzi się wokół niej tak dużo brudu. Żeby poprawnie zamocować taką baterię podtynkową, trzeba dokładnie wiedzieć, na jakiej wysokości ją umieścić i w którym miejscu. Jeżeli chodzi o doprowadzenie wody do takiej baterii, no to nie ma większego problemu, dlatego trzeba zwrócić uwagę na to, czy jest możliwość podłączenia odpływu zużytej wody z umywalki. Dlatego na samym początku przygotowałem sobie odpływy. Jak byłem już pewny, że wszystko działa poprawnie, woda spływa, postanowiłem ustawić baterie podtynkowe. Wylewka to jest ten element, którym wylewa się woda do umywalki. Ustawiłem ją na środku jak gdyby zlewu, patrząc lewo-prawo. Jeżeli chodzi o tą odległość od ściany, czyli jak daleko wylewka będzie wystawała nad zlew, no to tu już nie mamy możliwości regulacji, musimy zakupić odpowiednią długość, która pasuje nam do zlewu. Więcej gimnastyki miałem odnośnie wyboru wysokości, na jakiej mam zamocować ten zestaw i tutaj trudność była taka, że tą wylewkę mocuje się na wysokości odpowiedniej od wysokości umywalki. Jako że nie miałem jeszcze ułożonych płytek, ponieważ instalację wodną robi się na samym początku, no to musiałem przewidzieć, jak wysoko będzie okładzina z płytek, czyli górna część płytek po ułożeniu już. Od tej wirtualnej dla mnie pozycji 0 musiałem ustawić, na jakiej wysokości będzie umywalka. I sprawa nie jest taka prosta, ponieważ wysokość tą ustawiamy pod osoby, które będą korzystać z tej umywalki. Jeżeli chodzi o przedział montażu, no to jest to między 85 a 95 cm, ale zdarzają się też bardzo niscy ludzie, którzy na przykład wybierają 80 cm nad posadzką. No i jeżeli z takiej umywalki będą korzystać dwie osoby, no to warto się przejść gdzieś po znajomych, sprawdzić, czy korzystanie z umywalki w ich łazience jest ok. Jeżeli jest ok, no to można zmierzyć krawędź górną umywalki do posadzki i będziecie mieli wymiar, który Wam pasuje. Ja zaplanowałem montaż umywalki na wysokości 85 cm nad posadzką i od tego wymiaru będę mocował tą baterię podtynkową. Dokładnie przeczytałem instrukcję obsługi, jak zamocować taką baterię podtynkową i w instrukcji jest napisane, że środek wylewki powinien być zamocowany na wysokości między 180 a 220 mm. Ja dobrałem sobie pod siebie i pod żonę wysokość na 195 mm nad umywalką. Do elementu podtynkowego trzeba doprowadzić ciepłą i zimną wodę. I tutaj nie wolno się pomylić, musicie odpowiednio podłączyć do odpowiedniego przyłącza ciepłą wodę i zimną. Jeżeli się pomylicie, no to opisy na kurku od wody będą po prostu sprzeczne. Jak będziecie chcieli otworzyć ciepłą wodę, no to będziecie otwierać zimną, więc trzeba tutaj dobrze podłączyć przyłącza wody. Do elementu, który będzie zatynkowany w ścianie, muszę wkręcić takie złączki, za pomocą których doprowadzę rurką PEX ciepłą i zimną wodę. Będzie to element zatynkowany w ścianie, czyli nie może on przeciekać i musi bardzo długo nie ulec przeciekowi. Dlatego ja tutaj użyję pasty do uszczelniania połączeń gwintowych i paku. Po wkręceniu złączek zabezpieczam ich końce tak, żeby podczas wiercenia i ustawiania nie dostał się brud do tej baterii podtynkowej, ponieważ potem będziemy musieli czyścić sitka, a można tego w łatwy sposób uniknąć, po prostu zachować odpowiednią czystość podczas montażu rur PEX. W zależności od tego, jaką tą baterię podtynkową zakupicie, no to musicie ją dobrze zamontować pod względem tego, z której strony jest wylewka, z której jest kurek do otwierania wody. Ja będę montował dwa takie zestawy i kurek do odkręcania wody będę miał po prawej stronie wylewki. Po wykonaniu otworów pod kołki rozporowe zacząłem ustawiać baterię podtynkową i tutaj jest bardzo ważna sprawa. Jeżeli teraz źle ustawicie taką baterię, to później już nie będzie możliwości poprawienia tego. Podczas montowania tej części podtynkowej nie miałem jeszcze wytynkowanych ścian, dlatego ustawiłem sobie laserem płaszczyznę tynku i do tej płaszczyzny ustawiłem
ustawiłem tą wylewkę prostopadle. Żeby ułatwić sobie pracę, wkręciłem w to miejsce, gdzie będzie wylewka, dłuższą rurkę zagwintowaną i tą rurkę ustawiałem właśnie prostopadle względem tej płaszczyzny ściany i tutaj, tak jak widzicie, miałem rurkę z gwintem stożkowym i troszkę obawiałem się tego, że po wkręceniu takiej rurki ona może nie być w osi tego otworu. I tutaj, jeżeli jesteście instalatorami, no to warto sobie przygotować taki przyrząd. Może to być pełny wałek z gwintem na końcu rurowym, ale walcowym. Wtedy wkręcacie sobie na 3-4 cm i macie pewność, że ten pręt jest w osi z tym otworem od wylewki. Bardzo ważne jest to, żeby ustawić właśnie tą wylewkę prostopadle do ściany, która będzie, i do płytek, ale też bardzo ważne jest, jak ona głęboko będzie w tej ścianie zabudowana. I tutaj na tym niebieskim elemencie u góry macie minimalną i maksymalną możliwość zabudowy tego zestawu podtynkowego. I w tym tutaj zakresie musi się znaleźć krawędź płytek, czyli ta płaszczyzna płytek, która będzie ostatecznie ułożona na tej ścianie. Jeżeli przekroczycie ten wymiar w plusie albo w minusie, no to nie złożycie tego zestawu po ułożeniu płytek. Ja to ustawiłem w ten sposób, że ustawiłem granicę tynku przy tej kresce maksimum, czyli bliżej ściany, i do tego jeszcze dojdzie grubość kleju i płytki. Szacuję to w granicy 1,5 do 2 cm i wtedy wszystko zmieści się właśnie w tej granicy tolerancji. Jak to się udało, no to zobaczycie w dalszej części filmu. Podczas wyboru takiego zestawu podtynkowego musicie zwrócić uwagę, w jakich zakresach ciśnień może pracować. Dodatkowo maksymalna temperatura, jaką możemy doprowadzić do takiego zestawu. Czy ten zestaw może być użytkowany z przepływowym nagrzewaczem wody i jakiej długości wylewki są dostępne. Jeżeli macie już umywalkę i ta wylewka okaże się za krótka, no to musicie znaleźć sobie inną, która będzie pasowała do waszej umywalki. Taki zestaw podtynkowy montujemy na stałe pod płytkami, dlatego trzeba dowiedzieć się, jak długo producent takiego zestawu dostarcza części zamienne. Tak jak wiecie, wszystkie elementy się zużywają. Jeżeli macie twardą wodę, no to te elementy się szybciej zużyją. Jeżeli macie miękką wodę, no to nastąpi to później, ale nastąpi. Dlatego trzeba mieć części zamienne, które w razie zużycia się wymieniacie i dalej korzystacie z baterii podtynkowej. Po ostatecznym ustawieniu takiej baterii podtynkowej podłączyłem wodę ciepłą, zimną, zrobiłem test, czy wszystko działa. Powiem szczerze, że użytkowałem ten kran, nabierając tutaj wodę do różnego typu zapraw i klejów, także przetestowałem ją dość dobrze, upewniłem się kilkukrotnie, że nie ma przecieków na połączeniu skręcanym, zatynkowałem ten zestaw podtynkowy, wykonałem hydroizolację, ułożyłem płytki, poczekałem aż wszystko dobrze wyschnie. Chodzi tutaj o klej, tynk. Jak już upewniłem się, że wszystko to jest odpowiednio suche, otwór, przez który będzie wystawała wylewka, uszczelniłem silikonem, tak, że jeżeli byłyby tam jakieś przecieki, no to one nie będą jak gdyby wchłaniane przez ścianę, tylko mają tutaj wydostać się przez ten otwór i wyciec po ścianie pod tym elementem maskującym. Chodzi o to, że wtedy będziemy od razu wiedzieć, że coś jest nieszczelnie, wykręcamy wylewkę na nowo, nakładamy materiał uszczelniający i szybko jak gdyby diagnozujemy wyciek. Czasami się zdarza, że takie kropla po kropli wsiąkają w ścianę przez kilkanaście lat i dopiero jak problem się nasila, no to ktoś tam odkrywa, że cała ściana jest mokra. Ja zawsze te elementy sterujące do takiego zestawu i wylewki montuję po zamontowaniu umywalki. Chodzi o to, że w razie testów jest gdzie tą wodę spuścić, no i nie ma rozchlapanej wody na podłodze. Podczas wycinania otworów w płytkach sprawdziłem sobie, jak duże są te maskownice i w tym przypadku trzeba dość precyzyjnie wyciąć te otwory, ponieważ jeżeli wytniemy za duże, no to będą one wystawać poza tą chromowaną maskownicę. Dlatego wyciąłem troszkę mniejszy otwór i potem podszlifowałem go takim specjalnym frezem diamentowym
podtynkowym, żeby wszystko pasowało praktycznie idealnie. Na samym początku zamontuję sobie wylewkę. W moim przypadku muszę obciąć ten element, do której zamocuję wylewkę, na odpowiednią długość, ponieważ jest ona dostosowana do tego, żeby dopasować ją do odległości tego zabudowanego elementu do krawędzi ułożenia płytek. No i zgodnie z instrukcją trzeba zmierzyć, jak daleko jest ten element od krawędzi płytek i dodać do niego 22 mm. Ja wziąłem sobie suwmiarkę, zmierzyłem ten element, wyzerowałem ją, dodałem 22 mm i to jest odległość, na którą trzeba obciąć ten wkręcany element. Po obcięciu sprawdziłem na razie bez materiału uszczelniającego, czy cały element mi się wkręca. Czasami jest tak, że powstaną zadziory, nie chce się ten element wkręcić, a wkręcanie na siłę może uszkodzić gniazdo w zestawie tym zatynkowanym, albo można ukręcić ten element, który wkręcamy. Dlatego jeżeli w paluszkach wszystko się wkręci, no to można porobić zadziory, nałożyć materiał uszczelniający. Jak uszczelniać połączenia gwintowe, no to znajdziecie w zakładce filmu i wkręciłem go tak, żeby dotykał do płytek. Oczywiście nie wkręcamy za mocno, ale nie zostawiamy też tak, żeby była duża przerwa. W moim przypadku dobrze ustawiłem ten element potynkowy, tak jak widzicie idealnie płaszczyzny zgrały się z sobą. W zestawie był też dostarczony odpowiedni smar do uszczelek, ponieważ tutaj tą wylewkę będziemy uszczelniać o-ringiem, dlatego warto ten o-ring posmarować, żeby nie został uszkodzony podczas wsuwania w otwór. Po wsunięciu wylewki mamy tylko możliwość ustawienia jej w poziomie i to tylko obracając ją względem osi otworu. Dlatego tak ważnym jest poprawne ustawienie pozycji tego elementu podtynkowego. W elemencie, który wkręciliśmy, jest śruba ustalająca, potocznie nazywana krecikiem albo robaczkiem. Za pomocą tej śruby uniemożliwiamy wyciągnięcie wylewki i obrócenie jej. Następnie założyłem dwa o-ringi. Ten grubszy o-ring jest przy ścianie, cieńszy jest założony na ten element, który wkręciliśmy. Smaruję go tym smarem, który dostarczył producent i zakładam maskownicę. Wylewkę zawsze montuję pierwszą, ponieważ zdarza się tak, że podczas montowania tego elementu, którym sterujemy ciepłą i zimną wodą, możemy go przez pomyłkę otworzyć i wtedy woda poleci tym otworem. A jeżeli mamy zamontowaną wylewkę, no to woda wyleci bezpośrednio do umywalki. Na samym początku wyciągam ten element, który osłania głowicę i tutaj za każdym razem po tynkowaniu spróbowałem, czy ten element łatwo wychodzi. Po ułożeniu hydroizolacji też spróbowałem, czy ten element łatwo wychodzi. I po ułożeniu płytek też spróbowałem, czy ten element dobrze wychodzi. Ponieważ jeżeli byśmy zatynkowali, ułożyli hydroizolację i nie ruszali tego, potem jeszcze dołożyli kleju, na którym układamy płytki, mogłoby się okazać, że ciężko jest ten element wyciągnąć. A jak za każdą tą czynnością wyciągniecie sobie ten element i włożycie z powrotem, no to macie pewność, że będzie łatwiej to zrobić na samym końcu. Na samym początku wstawiłem ten element osłaniający głowicę baterii, założyłem element maskujący, uszczelkę posmarowałem smarem z zestawu na element, na którym będzie zamocowana wajcha od sterowania wodą. Zamocowałem nakładkę z tworzywa, przykręciłem ją śrubą i na tą nasadkę nałożyłem dźwignię do sterowania wodą. Tą dźwignię montujemy przy pomocy też krecika, który wkręcamy kluczem imbusowym. Po przykręceniu dźwigni zaślepiłem ją gumowym korkiem, no i można powiedzieć, że montaż jest już zakończony. Napiszcie w komentarzu, co jeszcze mógłbym poprawić podczas takiego montażu, tak żebym wiedział to na przyszłość i żeby widzowie mojego kanału też skorzystali z tej wiedzy. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!